Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek zaczynam znowu nietypowo, bo nie z prosto z siedliska, a z lasu. Ostatnio jak tu byłem, słyszałem w lesie pracujące piły. No i efekt, jak widać, wycinka. Na szczęście nie u mnie ta wycinka, tylko u kogoś po sąsiedzku w lesie. No ale jak widać, leci cały kawałek tam wzdłuż. Przeszliśmy się już trochę, no i wygląda na to, że ktoś wycina wszystkie sosny jak leci. I większe, i mniejsze, a zostawia tylko i wyłącznie dęby. No tu jest odcinek wąski, tak jak zresztą i u mnie, czyli jakieś 20 kilka metrów, ale bardzo długi. No ciekawy jestem, nie znam tego sąsiada po sąsiedzku w lesie, tam ze 3 działki w sumie od mojej to jest. I jaki jest zamiar z tej ścinki, skoro wycina w zasadzie całą sosnę. No ale widocznie jakiś pomysł na to ma, skoro tak się dzieje. Stanąłem tak na chwilę w sumie, nawet na siedlisku się jeszcze nie rozpakowałem, tylko po prostu od razu przyszedłem z marszu do lasu, żeby zobaczyć jak to wygląda. No i teraz jak wchodziłem do lasu, widziałem jakieś podgrzybki. Jeden, drugi podgrzybek, gdzieś tu były kolejne, jest trzeci podgrzybek. Tam widzę czwarty, no tych podgrzybków piąty jest sporo, ale wszystkie takie już powiedzmy troszeczkę podrośnięte, bardziej chyba na suszenie. Młodych grzybków jak zobaczę, to może jeszcze z koszykiem wrócę, ale póki co idę na siedlisko. Teraz w sumie trochę żałuję, że nie pospacerowałem dłużej, bo być może był to jeden z ostatnich tak słonecznych i fajnych dni w tym roku, kto wie. Nie będę już wracał do lasu, bo podgrzybku znalazłem na szybko tyle co widać i takie jak widać, czyli już takie przerośnięte, ile się w dłoń zmieściło, tyle zabrałem. No gdyby były młode, to pewnie bym wrócił, ale na takie do suszenia to mi się po prostu już nie chce. Jakoś w tym roku nie trafiłem za bardzo na taki wysyp, jak to było w ostatnich latach, ale tak to widocznie była, nie trafiłem i już. Słońce dzisiaj przeogromne, ale i też spory wiatr. Wariaczko przed chwilą nakarmiony, jak widać. Co on robi? Co ty robisz? Trochę się cieszy, trochę się po plecach drapie, jak to on, nie wiadomo co. A co ja w ogóle dzisiaj będę robił? No dzisiaj dzień takiego ogarniania się, czyli wszystkiego po trochu, no bo trzeba posprzątać po wymianie podłogi, jak widać tu jeszcze mi deska została, trochę takich tutaj deseczek, no i w środku cały chaos, który trzeba będzie cokolwiek posprzątać. Oprócz tego też sporo drobiazgów. Jakiś czas temu w sumie nagrywałem taki odcinek, gdzie był taki miszmasz wszystkiego po trochu i w sumie Wam się spodobał, więc może i teraz będzie podobnie. Zobaczymy, co uda się tutaj ciekawego nagrać. Prawda, piesku? To co? Chyba na ten moment koniec gadania i się troszeczkę tu ogarniamy. Ze środka powynosiłem już sobie co mi niepotrzebne, no i posprzątałem też te deski, które były odpadki i tą jedną długą powyrywałem gwoździe, żeby już to na dworze nie leżało. Teraz słoneczko, mimo to, że godzina 14 z minutami nawet ładnie operuje, więc rozciągnąłem jeszcze sobie węża, za chwilę go sprzątnę. Oczywiście rozciągnąłem, żeby troszeczkę złapał temperaturki i łatwiej mi się go zwijało, żeby się po prostu nie załamywał na każdym kroku. No i a propos jeszcze takich rzeczy ogrodowych, to przypomniałem sobie, że tam zostawiłem celowo kilka krzaczków pomidorków. No i na nie też jest w tej chwili pomysł, bo noce coraz chłodniejsze i przez 2 tygodnie w zasadzie te pomidorki za dużo kolorów nie złapały, no może tylko jakieś pojedyncze. No i sugerowaliście, żeby po prostu je pozrywać, zawinąć w gazetę, włożyć w szufladę i może się dojrzeją. Szczerze, to tych drobnych mi się nie chce zrywać i w ten sposób robić, tylko po prostu wyrwę całe krzaki i całe krzaki schowam do pomieszczenia, bo słyszałem, że jeżeli się wyrwie pomidora z korzeniami, odwróci korzeniami do góry, to podobno one też potrafią się dojrzewać, więc tak zrobię z tymi drobnymi pomidorkami koktajlowymi, no bo jak widzicie jeszcze ich zostało całkiem sporo, chociaż ten krzak to chyba będę trzymał do upadłego, bo jestem ciekawy jak to finalnie z nim wyjdzie. A wasza sugestia odnośnie pozrywania i zawinięcia w gazety, to tak zrobię z pomidorami większymi, czyli na przykład tu bawole serce. Zrywam te pomidory, a tu proszę, bawole serce ma pąki, no i w zasadzie prawie kwiaty,
które, oj, zgubiłem ostrość, się rozwijają. Tutaj jeden kwiat, tu kolejne kwiaty. No ciekawe, co to jest takie dziwne w tym roku, czy ogólnie tak z pomidorami jest, że potrafią jeszcze kwitnąć. Ciekawostka jak dla mnie. Pozrywam też paprykę, bo ona już pewnie ciepła nie ma, więc za bardzo się na polu już nie dojrzeje. No a jednak jeszcze sporo jej zostało, i takiej zielonej, i takiej na pół czerwonej. No i w sumie też pewnie zaryzykuję i tam, gdzie jest jej dużo na krzakach, tak jak tu, powyrywam całe, a jak będą pojedyncze, to do pudełeczka. Dynie to pewnie jeszcze zostać chwilę mogą. One pierwszych przymrozków to pewnie się nie boją. Zawsze to grubsza skórka i trochę są też osłonięte przez te truskawki, więc je na razie zostawię. No i niech się jeszcze dojrzewają, bo jak widać niektóre jeszcze nie za duże, no i mają przede wszystkim zielone ogonki. Tak jak ten, to pewnie już można zrywać, ale jeżeli są takie zielone jak tu, czy gdzieś tam jeszcze widziałem wcześniej takie zielone, tu czy tu, o, dobrze widać, to chyba jeszcze sobie niech powiszą. Zerknąłem jeszcze w prognozę pogody i chyba ma być dzisiaj przymrozek, tak przynajmniej wychodzi. Zatem szkoda stracić i tych pomidorków, i jednak ten krzak też wyrwę. No i pójdzie on do góry nogami powieszony. I tak to się finalnie prezentuje. Czyli wykorzystałem starą chatę, wszystkie wiszące jakieś gwoździe i tak dalej, powieszone do góry nogami, do góry korzeniami tak naprawdę. Pomidorki drobne koktajlowe, pomidorków na próbę kilka bawole serce, tych podłużnych paprykowych, tu jeszcze jeden taki ładniejszy krzak, najcięższy w sumie tych pomidorków koktajlowych, gdzie już kolorek one łapały. Papryka słodka, tej papryki słodkiej no troszeczkę tu jest zielona i gdzieś tam też już jakieś takie z kolorkiem. No i papryka chili ostra, ale ona tu już jest wymieszana, bo tu zarówno dojrzałe stronki, jak i całkowicie zielone. No i będzie porównanie. Kolejny w sumie eksperyment, tak jak eksperymentowałem z tymi doniczkami, w zasadzie eksperymentuję, bo to za rok się okaże, czy one się przyjmą. Oczywiście będzie zimno, to pójdą do piwnicy, a na razie są tu. To tak, teraz drugi eksperyment, co się dojrzeje lepiej, czy te warzywa, pomidory, papryka, które wiszą do góry nogami na krzakach, czy te, które po prostu będą w pudełeczkach, skrzyneczkach. Zaraz to sobie jeszcze porozkładam, żeby nie były tak na kupie, no i powybieram te, które już są dojrzałe. No i tak chyba, na ogród to na dzisiaj tyle. Ale tak jak jeszcze chodzę po tym pomieszczeniu, to jedna rzecz mi nie dawała spokoju. No w ostatnim czasie pojawiła się tu olbrzymia ilość takich drobnych śladów. Troszeczkę na początku panikowałem, bo pomyślałem, że to szczury. No ale tak, te łapki są około 1,5 cm. Nie ma tu żadnych śladów ogonków i tak dalej. Jest to w zasadzie na całej powierzchni. No teraz to ja troszeczkę podeptałem, ale jest tego naprawdę dużo. Trutkę, którą rozkładałem, nie znika i zostaje, więc wszystko wskazuje na to, że są to ślady łapek łasicy. No, oby to była łasica. Jeszcze sobie potem porównam w internecie. Zaraz, o tu będzie dobrze widać. O, taki trop. No nie wygląda to w sumie na nic innego. Ma jakieś 1,5 cm, czyli taki paznokieć. No i zobaczymy dla porównania zdjęcia z neta. No i tu jak to wygląda. Pomyślałem, że przyjdę na to bajorko, bo w sumie nie wiem, co ja mam robić z takim suchym chlebem, który mi kiedyś zostaje. Wiem, że niby ryb się nie powinno tym karmić, no ale tak naprawdę, jak nie wiadomo, co z tym zrobić, to karasie przecież zjedzą. Od ostatniego ujęcia pewnie już troszeczkę czasu minęło, no ale ja robiłem jakieś drobne sprawy. O, na przykład jak widać przepłukałem sobie ciuchy robocze, no bo to ukorzone jak nie wiem. Miałem też krótkie odwiedziny, no i tak troszeczkę czasu pękło. Wiaterek zimny, no i ogólnie robi się pomalutku wieczór. Słońce gdzieś tam jeszcze go widać, ale już sobie pomału zachodzi. No i nic dziwnego, że te przymrozki to pewnie będą a la moment i to co noc. Także dobrze, że ogarnąłem te pomidorki stamtąd i z ogródka. Będę miał już
spokój. A skoro jest tak zimno, to pomyślałem sobie też, że pora najwyższa uruchomić kuchnię kaflową i tam przepalić troszeczkę ognia. W kuchni nie było palone praktycznie od wiosny, więc w pierwszej kolejności przed rozpaleniem pasowałoby może przetrzeć ten blat po tych wszystkich kurzeniach ścian i skrzybaniu podłogi. Myślę, że warto to cokolwiek odpylić. Co na mokro, to zawsze na mokro. Niby to odkurzałem, ale teraz jeszcze przetarłem mokrą ścierą, żeby zabrać cały ten pył. No i tak z grubsza też przetarłem, odpyliłem mokrą szmatą te kafle, żeby tutaj jak się człowiek dotknie czy coś położy, żeby tego pyłku z podłogi i ścian nie było. W sumie na wiosnę też tej kuchni ani komina nie czyściłem. No został popiół. No i w sumie i tu jest to do wybrania. Tak się jeszcze zastanawiałem, ale w tamtym roku dużo palenia tu nie było, więc chyba nie ma sensu w tym roku też czyścić komina, no bo w środku za dużo sadzy, to się pewnie nie nazbierało. Nie wiem, czy się uda tam zerknąć, czy nie. Zaraz spróbujmy, może z lampką. No sadzy troszeczkę jest, więc może następnym razem też pokuszę się, żeby go przyczyścić. Ale dzisiaj na takie szybkie palenie to nie ma sensu. Dużo dzisiaj palił nie będę, no ale parę drewek można pod tą kuchnię podrzucić. Zawsze się w pomieszczeniu tu zmieni powietrze, bo w sumie wietrzyłem cały dzień. A teraz też troszeczkę ciepła może się tu przydać, bo w sumie jeszcze parę rzeczy mam w środku do zrobienia. Kora brzozowa na podpałkę, w sumie tej kory to mam tu sporo, bo nazbierałem jakiś czas temu dosyć duże ilości, więc można ją pokruszyć i to się pali jak, nie wiem, tego do środka w sumie. A co? Albo najpierw podpalę, no i potem będziemy sobie dokładać po trochu. To się momentalnie pali. Aha, jeszcze szyber. No tak. Szyber wyciągnięty. No i teraz powinno być w miarę, mam nadzieję, pierwsze palenie w tym roku, w zasadzie w tym sezonie, więc zobaczymy, czy pociągnie od razu, czy będzie jakiś problem. Dołożymy tutaj sporo, ale nie tak do góry. Halo, halo. O, może teraz będzie lepiej. Troszeczkę jakiegoś takiego drobiazgu, drobnych patyczków. Niech to chwyci. Mam nadzieję, że zadymienia nie będzie, chociaż różnie może być. Wiaterek też powoduje to, że czasami potrafi się przecież do komina też na początku przynajmniej cofnąć, a przynajmniej po tak długim niepaleniu. Odnośnie tego lasu, tak sobie jeszcze w międzyczasie myślę, z początku odcinka, no ciekawy jestem, czy to ktoś miał zamówione po prostu takiej ilości drewna, bo na opał takie ładne sosny jak tam były, no to przecież szkoda. Raczej to na jakieś drewno użytkowe bądź budowlane trzeba wykorzystać. Ale no cóż, każdy robi jak mu tam pasuje. No dobra, chyba na początek jeszcze może jeden patyczek i zobaczymy, jak to będzie się paliło. Szyber mam wyciągnięty na maksa, więc ten przepływ, cuk w kominie powinien być niezakłócony. No i paręnaście sekund już się pali. Taki słychać, że dosyć duży ogień. Widać zresztą tu, widać zresztą tu. No i w sumie dymu nie widać. Blacha też już sobie podsycha, więc chodźmy zobaczyć, jak tam w kominie. Elegancko, widać, że od razu pociągnęło. No po tylu miesiącach niepalenia wiadomo, że ciemny dymek na początku musi pójść, nie ma innej opcji, ale myślę, że za chwilę się to uspokoi i unormuje i będzie można z powrotem dokładać na pełno pod kuchnię. Ciepełko już bije, żaru cała masa. No lubię tak patrzeć na ten żar i ogień. Fajnie to wygląda i po prostu tak człowiek, czasami go różne dziwne myśli nachodzą, jak patrzy na taki ogień. Ale w sumie teraz to chyba najbardziej żałuję, że nie wziąłem po prostu jakiejś kiełbasy i z takiego ognia chętnie by się zjadło. No ale następnym razem wezmę i będzie smacznie, na pewno. Dobra, jeszcze pewnie zraz podrzucę, zamykam. Można też już przymknąć delikatnie popielnik. No albo nie, popielnik jeszcze zostawię otwarty, ale przymknę ten szyber, żeby to ciepło od razu nie uciekało. A co się w międzyczasie zadziało?
No i jeszcze sobie wziąłem i cokolwiek obrałem te grzybki. Zastanawiałem się, co z nimi robić. Niby miał być niedzielny sosik, ale one jakieś takie większe, przerośnięte były. No i na takiej kuchni to sobie elegancko wysną. No i w sumie można było ich nazbierać więcej, ale jakoś na początku nie myślałem, że będę w piecu palił. Nie wiem już, czy w ostatnim odcinku to pokazywałem, czy nie, ale tu mam jeszcze dwie nieprzebite deski. No i tak w międzyczasie przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Znowu malutka kapsuła czasu. Ci, co śledzą kanał, może pamiętają, że jakieś 2 lata temu zakopałem taką większą kapsułę czasu. Był zresztą z tego taki króciutki odcinek. No i teraz podobny pomysł. No tutaj słoik po prostu zakręcony, w środku jest list, gdzie tam troszeczkę różnych rzeczy opisałem, woreczek w cudzysłowie złotych monet, tych monet troszeczkę jest, stąd też taki duży słoik. No i ten list, oprócz tego listu jest jeszcze taka karteczka, żeby było wiadomo, co w tym jest, żeby ktoś przypadkiem nie wyrzucił. Tu jest list i woreczek monet, jeśli znalazłeś, nie otwieraj, dołóż coś od siebie i schowaj ponownie pod podłogę. Niech za 100 lat ktoś ma pamiątkę po nas i niech legenda skarbu, w cudzysłowie oczywiście, krąży w rodzinie. No i podpisałem się, dałem też datę. Oczywiście list jest dłuższy, no może tylko fragmenty wam tutaj pokażę, bo tam też troszeczkę osobistych rzeczy. No i coś takiego, czyli znowu taka kapsuła czasu ląduje pod podłogę. Wtoczę ten słoik, w takim słoiku myślę, że to będzie bezpieczne, jak najbardziej. Na dworze, aby patrzeć, jak będzie się robiło szaro, już taki wieczór lekko się robi, ale jeszcze pewnie 10-15 minut jest, więc ja wykorzystam ten czas i wyjdę, pochowam wszystkie rzeczy, które mi gdzieś tam zostały, pozamykam już garaż i tak dalej. Być może zostawię Was z timelapsem jeszcze księżyca, bo powinien być jeszcze dzisiaj duży. Sam będę robił te drobiazgi, a na końcu jeszcze pewnie wrócę tu i położę drugą warstwę gładzi wokół okna, tak żebym miał już tutaj na gotowo. Czy coś jeszcze więcej będzie? Zobaczymy. Na razie wspomniany timelapse. Druga warstwa gładzi położona. Myślę, że teraz po wyszlifowaniu będzie już równiutko i nie ma co tu więcej kłaść i poprawiać, bo to szkoda zabawy. Będzie dobrze. Pomieszczenie no też trzeba będzie wysprzątać i sufit, i ściany odpylić, no i pomału myśleć też o malowaniu. No, przepaliłem tu prawie 2 godzinki, zrobiło się naprawdę ciepło i przyjemnie, no i nawet grzybki sobie elegancko podeschły. A jaki zapach z nich, że nie wiem. Także wyjdźmy jeszcze chwilę na dwór, zobaczmy jak tam księżyc i pewnie będę się powolutku zbierał. Księżyc naprawdę duży, no i dzięki niemu jest w miarę widno. Nawet teraz bez lampek, bez niczego da się poruszać po dworze. Kontury co prawda, ale nawet na telefonie to widać. Także takim księżycowym akcentem chyba po raz drugi zakończę odcinek. No chyba, że uda się wypatrzeć jeszcze jakieś gwiazdy. No ja widzę, ale na telefonie już słabo. Także dzięki za obejrzenie i do następnego razu.